Tym razem ruszamy śladami legendarnej wyprawy Hole in the Rock, przemierzając drogę wytyczoną przez pionierów, którzy dokonali czegoś, co wydawało się niemożliwe. Po prostu szok. Zobaczymy miejsca związane z ich niezwykłą podróżą i odkryjemy, jak wyglądała jedna z najbardziej brawurowych przepraw Dzikiego Zachodu. Utah otworzyło przed nami ramiona, płonąc żywym wieczornym złotem. Wstążka drogi gubiła się w pyle, zostawiając w tyle miniony dzień. Światło tańczyło we włosach, jakby czas na moment zamarł. Choć horyzont gonił nas już burzą, pora znaleźć miejsce na kemping i nocleg. Nasz Forerunner stanął na granicy mroku i słońca. Pustynia od razu pokazała swoje dwoiste oblicze. Przybyliśmy tu śladami historii Hole in the Rock, ziemi pięknej, ale morderczo surowej. Dokładnie taką zastali ją pionierzy, którzy kuli w skałach drogę ku nieznanemu. Ten film to opowieść o spotkaniu magii i trudnej walki o przetrwanie. Ale zanim ruszymy ich śladem, czas na spokojny sen. Dobranoc. Noc była spokojna i wyspaliśmy się wybornie. Wypoczęci ruszamy z pełną energią. Droga, która jest znana jako Hole in the Rock, w listopadzie 1879 roku stanowiła nie lada wyzwanie dla wyprawy liczącej 250 osób. 83 wozy, mężczyźni, kobiety i dzieci oraz ponad 1000 sztuk bydła. Wyprawa miała wytoczyć nowy szlak. Naszym celem jest dotarcie do słynnego przejazdu przez wąską szczelinę w krawędzi kanionu. Ale zanim tam dotrzemy, postaramy się zwiedzić okoliczne atrakcje. Niestety w tych rejonach pogoda w kratkę. Zmienia się po prostu błyskawicznie. Postanowiliśmy zboczyć z drogi głównej w celu uniknięcia deszczu. Przed nami dolina, która przypomina prerię. Takie nieplanowane niespodzianki lubimy najbardziej. Nie wiem jak tobie i czy kamera w ogóle oddaje ten praktycznie nieograniczony krajobraz, ale widoki tej otwartej przestrzeni dają nam poczucie niesamowitej wolności. A fakt, że decydujemy bez ograniczeń co chcemy robić, tylko potęguje to uczucie. Zachwyceni rozległymi widokami prerii, która wyglądała jak żywcem wyjęta z planu filmowego o Dzikim Zachodzie, ruszyliśmy dalej w głąb doliny, gdzie naszą uwagę przykuły niezwykłe formacje skalne. Bez zawahania postanowiliśmy się zatrzymać i sprawdzić to fascynujące miejsce. Samochód zostawiliśmy daleko za sobą. Do celu dzielił nas jeszcze tylko krótki marsz przez gęste pustynne zarośla. Z jakiegoś powodu sceneria przypominała mi Gwiezdne Wojny. Dziury, które przez lata drążył wiatr, wyglądały jak okna i bramy domów, w których ktoś albo coś mieszkało. Zwiedzając to miejsce, czuliśmy się trochę jak odkrywcy zaginionej cywilizacji. Na samym szczycie formacja skalna wyglądała niczym naturalny punkt obserwacyjny, górujący nad całą doliną i oferujący imponujący widok na okolice.
roztargałeś. Trochę zniesmaczony sytuacją, bo naprawdę lubiłem te spodnie, udajemy się z powrotem do auta. Na szczęście mam drugą parę. Miejsce to na tyle nas zafascynowało, że postanowiliśmy się udać w górę szlaku, gdzie droga prowadziła przez suche koryta rzek w stronę wąwozu. Droga zrobiła się o wiele ciekawsza. Gdy zabawa zaczynała być coraz lepsza, niestety przyszło ostrzeżenie. Możliwy flashlock. Dla tych, którzy uważają, że nie ma się czym przejmować, zdjęcia przypominające o tym, jak może się to skończyć. Podczas tej wyprawy praktycznie cały czas uciekamy przed burzami, nie ryzykujemy i postanowiliśmy powrócić na główną drogę Hole in the Rock. Na szczęście pogoda zmieniła się na lepszą, a opady widzimy już jedynie w lusterku za nami. Po całym dniu jazdy, uciekania przed burzą, zaczynamy odczuwać zmęczenie, aż ciężko sobie wyobrazić, jaka determinacja kierowała pionierami, aby podążyć tą trasą. Trzeba pamiętać, że ich wyprawa miała trwać jedynie 6 tygodni, a przeistoczyła się w 6-miesięczną wyprawę. My, w klimatyzowanym samochodzie, jadąc po gotowej drodze, zaledwie po jednym dniu odczuwamy zmęczenie. Czas na szukanie miejsca, gdzie będziemy mogli odpocząć. Jedna z bocznych dróg poprowadziła nas do świetnego miejsca, gdzie postanowiliśmy pozostać do końca dnia i spędzić noc. Zdecydowanie jest coś w tym, że posiłki w pięknych miejscach, szczególnie na łonie natury, smakują lepiej. Pierwszy raz dotarliśmy na miejsce odpoczynku za dnia. Ci, którzy śledzą nasze przygody, dokładnie wiedzą, o czym mówimy. Dzień następny zaczynamy od miejsca, gdzie Monika ewidentnie czuła większą niż zwykle ekscytację. Dancehall Rock to potężny, naturalny amfiteatr z piaskowca. Ta monumentalna formacja wznosi się dokładnie na 36 mili drogi Hole in the Rock. Miejsce to kryje w sobie pamięć o mormońskich pionierach. Dla utrudzonych wędrowców stała się ona bezpiecznym schronieniem, w którym surowe skały ożywały pieśnią i tańcem. Wykorzystując potężne naturalne echo tego miejsca, organizowali skoczne zabawy square dance, odnajdując w muzyce siłę do dalszej drogi. Planowałam tę chwilę od dawna, wiedząc, że surowa cisza tego miejsca stworzy idealne tło dla brzmienia mojego gongu. Tą sesją podzielę się z każdym, kto docenia geniusz naturalnej akustyki i bezkres pejzaży na moim oddzielnym muzycznym kanale YouTube. To dla mnie głębokie, niemal mistyczne przeżycie. Świadomość, że blisko 150 lat temu utrudzeni wędrowcy odnajdowali w tych samych skałach ukojenie i czystą radość. Grając tutaj dzisiaj, czuję, jakbym dzieliła tę sakralną przestrzeń z duszami dawnych wędrowców, których niewidzialna energia wciąż rezonuje w tutejszym echu. Dźwięki zostają z nami, a my ruszamy dalej. To już ostatni etap tej podróży. Wiedzieliśmy, że ostatni odcinek naszej trasy będzie nieco bardziej wymagający. Choć nie czekały na nas żadne techniczne przeszkody, teren stawał się coraz bardziej nierówny. Kamienie i wyboje skutecznie spowalniały nasz przejazd, ale jednocześnie dawały poczucie, że z każdą milą zbliżamy się do celu wyprawy.
Przy takich widokach jakakolwiek trasa to czysta przyjemność. Co pewien czas natrafiamy na znaki przypominające historię tego szlaku. To właśnie tędy przed laty przedzierały się wozy pionierów, pokonując znacznie trudniejszy teren niż ten, którym podróżujemy dzisiaj. W dali zauważamy cel naszej podróży – wąską szczelinę w krawędzi kanionu. To właśnie tu, przez to przewężenie, grupa pionierów zamierzała się przedostać. Dojechaliśmy do dość niesamowitego miejsca. Hole in the Rock. I 6 tygodni zajęło im wydrążenie szczeliny, czy drogi, jakby to można było nazwać drogą, przez skałę. I teraz idziemy zobaczyć to niesamowite przedsięwzięcie. Ta droga tutaj sama była dosyć, może nie była super techniczna, ale była naprawdę wykańczająca. Auto trzęsło, były wyboje, naprawdę nie wyobrażam sobie, jak oni mogli to wszystko przejechać wozami, które nie miały amortyzatorów, opon, technologii. Nie było drogi, myśmy jechali drogą, która już była wyjeżdżona i w jakiś sposób wygładzona. Oni to robili przez surowy teren, tak więc wow, naprawdę szok. Dodatkowo jeszcze trzeba mieć na uwadze, że tak jak teraz, temperatury tutaj dochodzą do spokojnie do 100 stopni Fahrenheita. Dzisiaj jest 97 i naprawdę podczas tej jazdy, jak ja parę razy wychodziłem z auta, żeby nagrać, jest naprawdę ciężko. Dlatego jesteśmy opatuleni cali, bo już naprawdę mamy taki słońcowstręt. Gdy zobaczyliśmy przejazd na własne oczy, zaniemówiliśmy na chwilę. Generalnie jesteśmy w szoku, ponieważ nie wiem, czy to kamera oddaje, ale jest naprawdę wyboiście. Stojąc tam, ciężko było mi znaleźć słowa, aby to opisać. Wąsko. Te wozy nie były szerokie, ale z tego co czytałem, ponad 80 wozów bezpiecznie przebyło ten odcinek drogi. Konie były asekurowane też również przez ludzi z tyłu na linach, trzymali te wozy. No szok. Szok, naprawdę. Kamera tego nie oddaje najprawdopodobniej, ale wow. Postanowiliśmy zejść trochę na dół oczywiście. Zobaczymy, ale jest naprawdę stromo i nie wygląda to super bezpiecznie. Tak więc ja cały czas nie potrafię ogarnąć, jak 80 wozów z ludźmi, z kobietami, z dziećmi. Wow, szok. Prace postępowały powoli i były żmudne, gdyż dysponowano jedynie kilofami, łopatami oraz ograniczonymi zapasami prochu strzelniczego. Ale wow. Tu może widać, jak to jest stromo, jak Monika siedzi. Po prostu szok. No, a to jest dopiero sam początek. Tam jest naprawdę całkiem daleko do tej wody jeszcze. To strome zejście do rzeki miało blisko 610 metrów wysokości, a średnie nachylenie terenem wynosiło 25 stopni, choć w niektórych miejscach osiągało nawet 45 stopni. Na czele zaprzęgło konie, które w wyniku epidemii zapalenia spojówek utraciły wzrok.
Paradoksalnie to właśnie one odegrały kluczową rolę w pokonaniu niebezpiecznego zjazdu. Nie dostrzegając ziejącej poniżej przepaści, spokojnie i bez paniki stawiały kolejne kroki, ostrożnie badając drogę prowadzącą w dół wąwozu. Ich opanowanie udzieliło się pozostałym spłoszonym zwierzętom, które nabrały odwagi i posłusznie podążyły ich śladem. Okej, doszliśmy gdzieś do połowy i tu się zatrzymamy, za chwilę będziemy się wracać. Nie schodzimy całkowicie na dół, nie było to w naszych planach. Nie mamy też odpowiedniego obuwia, a teren jest coraz trudniejszy, jest coraz bardziej ślisko, bo jest dużo piasku na skałach, ale ja jestem cały czas w szoku. Żadne zdjęcie ani film nie są w stanie oddać prawdziwej skali tego przedsięwzięcia. Dopiero będąc tutaj można zrozumieć ogrom pracy, jaki musieli wykonać pionierzy, aby wytyczyć tę drogę i uczynić przejazd przez te dzikie tereny możliwym. No dobra, trzeba się zbierać. Teraz musimy wejść na górę. O, jak się zeszło, to trzeba wleźć. Tak to zazwyczaj było. Dobra, Monia, działamy. Troszeczkę puść. Ultra. Musimy odpocząć trochę. Nie wzięliśmy wody ze sobą, bo nie wiedzieliśmy, że będziemy schodzić aż tam na dół, ale oczywiście pokusiło nas, bo wygląda ładnie. Jak, kochani, Ci się podobało? Podoba, znaczy się. Jeszcze nawet nie jesteśmy w połowie, więc... Opuszczając to miejsce, jesteśmy pod ogromnym wrażeniem historii, która się tam wydarzyła. Ci ludzie nie mieli pewności, co czeka ich po drugiej stronie, a jednak ruszyli naprzód. Per aspera ad astra. Ten film dedykujemy każdemu z Was, kto codziennie kuje swoją własną drogę w twardej skale losu. Tym, którzy nie boją się ryzyka, nie rezygnują, gdy robi się stromo, i wierzą, że najpiękniejsze widoki czekają na tych, którzy wytrwają do końca. Bo wielkie rzeczy nigdy nie rodzą się w komforcie. Do zobaczenia na kolejnym szlaku.